Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, było spokojnie, było fajnie i się znowu musiało psuć. Chodzi o netmetering. Temat ogólnie znany, ale jednak nie do końca nawet ja tak nie za bardzo się na to opatrzyłem. W temat właśnie zmiany okresów rozliczeniowych dla prosumentów netmeteringu. I wczoraj Bartek z kanału Prąd 2.0, Smart 2.0 jakoś tak, kurde, ja połowy kanału nie pamiętam, wrzucił film właśnie w temacie rozliczenia, że póki był rozliczany, prawda, w okresie czerwiec, tym ściągę, grudzień, czerwiec, tak jak wszyscy, nie, no to okej, to się fajnie nam bilansowało, bo do grudnia to, co było z nadwyżki, udało się tam jeszcze uzbierać, a później to od tego stycznia do czerwca, nawet jak człowiek wyszedł praktycznie na zero, to tam nazbierał i dalej było fajnie, nie? A teraz sobie PGE wymyśliło, że każdy będzie rozliczany wtedy, kiedy została przełączona jego instalacja fotowoltaiczna i później ten okres, oczywiście chodzi o okres 6-miesięczny, dalej będzie się przeskakiwał. Także jak ktoś miał w czerwcu, no to ok, nie? No ale tak już lipiec, no przesuwa się o 1 miesiąc, sierpień o 2 miesiące, wrzesień o 3 miesiące. Powiem wam, chyba ten wrześniowy jest najgorszy rozliczeniowy, bo on całą zimę wtedy ten drugi okres obejmuje, prawda? Bo mamy wrzesień i luty, chyba marzec, nie? Także no nieciekawie. I chodzi o ten pierwszy moment, nie? Czyli teraz jak ja się powinienem w grudniu z nimi rozliczyć, to ja się dopiero rozliczę w lutym. I powiem wam, mam tej nadwyżki i nie wiem, czy mi wystarczy do tego lutego, a wiele osób jak ciągło do grudnia, to te 2 miesiące albo 3 miesiące nawet będzie musiało zapłacić, wyzerują się i dopiero wtedy będzie szła nowa nadwyżka, która już, tak mi się wydaje, że obskoczy później już te wszystkie miesiące, ale czy do końca, powiem wam, nie wiem. Także słuchajcie, do tej pory tak było, grudzień, czerwiec, mi się to przesunęło na luty, sierpień. Czyli ja z nadwyżką teraz w tym momencie 2830 kWh mamy teraz, no dzisiaj jest, no połowa grudnia. Tutaj jeszcze to bilansowanie jakby dorzucił, to około 3000 kWh będzie i powiem wam tak, nie do końca nie wiem, czy się wyrobię, bo jednak te 2 miesiące po ponad 1000 kWh jeszcze tej zimy troszeczkę przyciśnie. No licząc do tego, ja w tamtym roku autem elektrycznym tak nie jeździłem jak teraz jeżdżę, także elektryk też mi zżera tą nadwyżkę. I trzeba będzie wrócić do systemu, jaki miałem wcześniej. Znaczy do systemu takiego jak miałem Solar Trackera, jeszcze 385 kW, piątki nie było. Czyli tak pilnowałem sobie do tego grudnia, resztę dopalałem, bo to cały czas się rozchodzi o ogrzewanie, nie? Dopalałem sobie w piecu. No i teraz, tak mi się wydaje, znaczy ja będę obserwował sobie na spokojnie tą nadwyżkę, ale jak będą zapowiadać na przykład ze 2 tygodnie mrozu, to nie będę na siłę, że tak powiem, się ogrzewał pompą ciepła, bo ona da radę i klimy też dadzą radę, tylko trzeba będzie przepalić troszeczkę w piecu. Drzewo i tak korniki wpieprzają, że tak powiem, po rodzinie rozdaję trochę, bo szkoda mi, żeby spróchniało, to trzeba będzie chyba po prostu te 2 miesiące nadgonić, żeby przynajmniej od tego zera zacząć, ale co później? Słuchajcie, co później właśnie? Bo jak ja w lutym nawet wyskoczę na te 0 albo tam plus 100 kWh, to później cały ten okres, prawda, kolejnego roku rozliczenia, no trzeba by było jakoś nadgonić po prostu tą stratę tych 2 miesięcy, tych najgorszych miesięcy, najbardziej prądożernych. No 3, bo grudzień ten jest dużo prądożerny, nadgonić. No tutaj dojdzie jeszcze trochę produkcji, styczeń, luty, tak jak patrzyłem, to średnia pomiędzy 500 a 700 kWh uda mi się uzyskać z tych instalacji, co mam. No i też powiem wam, padł pomysł, żeby tutaj na łące, że tak powiem, postawić jeszcze z 6 paneli, podpiąć pod drugie MPPT tutaj pod dejaczka i by to też latało.
ale stwierdziłem jednak, że chyba pójdę w temat właśnie przepalania, bo to już 4. sezon drzewo leży, mówię, korniki je wpieprzają, to wolę to drzewo przepalić, zrobić miejsce na świeże, które nawet nie jest pocięte, tylko w metrówkach stoi, albo nawet to w metrówkach schować, żeby tam było bardziej ogarnięte. Tam jak z tydzień przepalę, to powinienem się z tematem wyrobić, ale no powiem wam, no bardzo, bardzo nieciekawe. Ja to przegapiłem, bo myślę, mam tej nadwyżki, wiecznie mi przepada, to nie będzie z tym problemu, ale jak się przyjrzałem, ja się do PGE nawet dzwoniłem, bo nigdzie nie ma tej informacji, nie? W którym ja jestem w okresie rozliczeniowym, właśnie to jest ten drugi chyba okres rozliczeniowy, właśnie luty, sierpień i powiem wam, no warto się nad tym zastanowić, bo no można niepotrzebnie dopłacić, jak jest możliwość przepalenia albo już od dzisiaj palenia, a nie grzania pompami ciepła, bo ktoś zaspał tak jak ja zaspałem, to lepiej sobie na to w ten sposób popatrzeć, no bo będzie nieciekawie niestety i trzeba będzie te 2 miesiące, te 3 miesiące dopłacić. No niestety już pomalutku zaczynają zrobić po swojemu i trzeba dalej kombinować, nie? Także już mój plan tutaj na zbudowanie 3 osobnych po prostu sekcji magazynów, czyli wysokonapięciowy, nisko i nisko, już nie będzie taki do końca całoroczny, tylko będzie mała zmiana. DJ12 wejdzie dalej, tylko DJ6 będzie pracowała od wiosny do jesieni jako powiększenie jeszcze magazynu energii, bo tutaj będą inne pojemności, bo tutaj będzie 10 kWh 200 Ah albo nawet 16 kWh 200 Ah, a tutaj są wszystkie 100 Ah. Także to będzie takie chyba powiększenie magazynu po prostu na okres wtedy, kiedy będzie tego słońca więcej, żeby jak najwięcej latać na swoim. A jak przyjdzie właśnie tak jak teraz, szaro-buro i ponury i w ogóle nic się nie dzieje, to ja nie wiem, czy finalnie cały dom na deju mi nie będzie, wszystko nie będzie latało. Tylko nie, bo mi NPP trackerów znowu braknie, także muszę mieć 2 falowniki. A w przyszłości, jeśli chcę jeszcze założyć instalację na elewacji na stodole, czyli już mamy 4 instalacje, bo mamy tak, 2 solar trackery mamy, teraz mam 2,4 kW tutaj pod domem. Finalnie myślę to rozbudować jeszcze o 3 panele, bo pompa ciepła jak się pojawi nowa, to będzie w innym miejscu. Na stodole też by wtedy z 9 paneli zamontować, tych samych co tutaj, i myślę albo spiąć to równolegle, albo szeregowo. Ono to wszystko zejdzie tutaj do skrzyneczek, sobie wszystko zejdzie i będę wiedział, co mi lepiej wyjdzie, bo na stodole będzie kąt 90 stopni, znaczy kąt prosty, nie, bo będzie na ścianie, tu mam 55. Jak się jedno z drugim będzie zachowywało. Tylko myślę, że chyba bardziej jednak szeregowo lepiej, bo prądowo wyjdę na tym wyżej. Różne kąty, będzie problem z kątami, ale dalej wyjdę na tym lepiej prądowo, bo jak zepnę to równolegle, no to tu mam ograniczenie 13 A tylko na drugim MPPT, na 12 daję, bo jeszcze, znaczy na dzisiejszy dzień nie, ale jeszcze jak na dach na stodole zostanie skończony, to tam finalnie też z tamtej strony powstanie 2 stringi, czyli jakieś 14 paneli, 2 razy po 14 paneli, tak jak wejdą 500, to wyjdzie nam ile tam? 14, 28, to nam daje 14, tak? 14 kW jakoś tak wyjdzie, czyli po 7 stringu i to trzeba spiąć równolegle i szeregowo, bo finalnie mi MPPT braknie i dlatego tak mówię, że jeśli by do tego wszystkiego doszły jeszcze 2 instalacje, tu mamy 2 solar trackery pod tego jakby albo właśnie tą południowy wschód zapiął i tą na ścianie, no i wtedy pod drugie MPPT już nie mam, bo tu mam 2 MPPT, tu 2 i brakuje, nie? 5 instalacji, którąś trzeba spiąć po prostu i pokombinować. No zobaczymy. No ale z tym powiem wam, no sam się zdziwiłem, jak to wyjdzie. No właśnie mnie to ciekawi, dajcie znać, bo dzisiaj mój mózg za bardzo nie pracuje. Tutaj się wyzeruje, tylko tak, w sierpniu będzie nadwyżka, która nie przepadnie, bo wtedy mamy prawie z zera zszedłem. No i powinienem się z tym wszystkim wyrobić wtedy z powrotem do lutego, ale czy na pewno? Powiem wam, czy na pewno, to nie jestem tego do końca pewny, dlatego miesiąc w miesiąc robię te podsumowania i tak naprawdę rachunek sierpniowy, no czy we wrześniu przyjdzie, dopiero pokaże tak naprawdę w jakim miejscu jestem, bo
z tych ich wyliczeń to chiński uczony czasami nie wyjdzie. I wtedy dopiero będę wiedział, na czym stoję i o co kaman. I czy już dokładać jeszcze, bo ten okres rozliczeniowy tak mi to rozpieprzy, że najlepsza produkcja później będzie mi przepadać przy rozliczeniu, a ta gorsza właśnie na jesień, na zimę zostanie i braknie. I czy po prostu więcej, po prostu znowu więcej, więcej i więcej. No niestety tak to kurde wygląda z tym wszystkim, tylko więcej, więcej i więcej, żeby nie zapłacić tej stówki nawet. Powiem wam, no niestety tak to jest. Jak się skończy netmetering, to dalej kurde wszyscy chodzą mnie tutaj, tak ci co wiedzą co w temacie jest, to powiem wam, no straszą mnie, że nie ja jako pierwszy, jeden z pierwszych prosumentów nie dotrą do końca umowy, bo tam są kruczki, takie kruczki, że w nocy przejdzie ustawa i tyle. Albo idziesz w nowe zasady, albo dziękujemy, do widzenia, będziemy spełnić twoich warunków. Także no powiem wam, no nieciekawie cały czas. Ale dobrze jest, że udało się tyle już tego naciągnąć, że instalacje się powracały. Mi się długo wracały, bo mi się 7, no prawie 8 lat wracały. Niektóre mieli dotacje, to się w 3 lata wróciło i teraz napierdzielają. Także chociaż raz nam się udało, że system się pomylił na naszą korzyść, nie? A tak to dalej rżnięcie wariata. A wczoraj jeszcze z Mr. On-Off Grid rozmawiałem, no to wiecie, on tam ma stołów już chyba ponad 30 kW panele, czy tam więcej, nie wiem ile on tam dokładnie ma tych instalacji. I mówi, że w netbillingu już nawet wychodzi, tylko trzeba napierdzielić tych instalacji, żeby no, nasprzedawać tej energii nie wiadomo ile, żeby później za te psie pieniądze jeszcze starczyło do odkupu. No i takie, no właśnie, wchodzimy w te hektary, jeden kanał, hektary Off-Grid TV, nie? Także wchodzimy w takie hektary tego wszystkiego, żeby dalej tych paru złotych, no paru tysięcy złotych nie zapłacić. Bo ten, kto jest w netmeteringu już będzie kombinował. Nie wiem, czy też nie ruszy wtedy system jakiejś mikro kogeneracji, na przykład jakieś takie tematy się nie pojawią. Także człowiek się do dobrego przyzwyczaja. Także finalnie, bo już brnęcie w tą stronę. Ogólnie będę to dalej obserwował. Ten temat wejdzie, tylko nie będzie do końca taki pospinany. Dodatkowo falownik 6 kW. Najpierw 12 powieszę tutaj, o, 6 sobie chyba z tej strony powieszę i 6 będzie jako testowa, bo będę miał kilka baterii 48 V i chcę sobie na nich potestować właśnie temat ładowania w taniej taryfie i rozładowania w drogiej. Ja nie jestem w tych taryfach, ale kwestia tych strat właśnie na ładowaniu, rozładowaniu, bo wszyscy mi mówią w koło, ja po tych testach mniejszych baterii tak widzę około 30%, ale kilka osób ćwiczy te dejaki i mówią, że no koło 10-15% jest tylko strata i jednak się by opłacało ładować w taryfie nocnej i rozładowywać w taryfie dziennej. Mówię teraz, tak jak w zimie, nie? Bo jednak nawet na samej falownik i tak pracuje, czyli przez noc by na darmo tej energii nie ciągnął. Elektryka też się opłaca wtedy w nocy ładować. Bo ja wam pokombinuję, także 6 sobie zostawię do testów, a później już jak się zrobi tak, że tak powiem, bardziej słonecznie, to dopnie się ją dalej do układu, bo tutaj wszystko jest gotowe. Ja już tutaj mam do DJ12, wszystko, przykładniki, wszystko jest gotowe. Tu jest do 6, także bypassy porobione, agregat sieć, tutaj wszędzie jest na bypassach, także każdą instalację mogę odpiąć od sieci, przypiąć do sieci i mogą działać osobno, razem, także nie ma z tym, słuchajcie, żadnego problemu, tak to jest właśnie zrobione. Tutaj już też styczniki powywalane, okoblowanie leży, także przygotowane wszystko jest, żeby to wszystko razem pracowało, tylko słońca, energii ze słońca. A ja coś czuję, że trzeba będzie tych paneli dołożyć, żeby się nie zdziwić i żeby mógł testy robić dalej, no bo jak dołożę jeszcze do jaka 12, no to on niestety, ale no ma apetycik na prąd i z 5 kWh na dobę potrafi też wpierdzielić, no i wtedy może mi tej nawyżki nie starczyć z tych instalacji, co mam. O, przepraszam, bo trzeba kormić kolejny falownik hybrydowy do testów, a finalnie później zobaczymy. No jako ZPV teraz będzie musiało być przesunięte, bo dalej za mało fotowoltaiki, a pchać w bufor przez grzałki to wtedy nie ma sensu, bo pompą ciepła teraz jak są te temperatury do 0 stopni, no to niżej
COP3, niżej COP3 nie schodzę, tylko jest wyżej, a dzisiaj jest nawet taki deszczowy dzień, pochmurnie, ale jest +3, +4, to COP się 3,6, 3,7 trzyma, także nie ma sensu zrobić zrzutu, ale to wszystko będzie przygotowane i jak będzie czas, to trzeba to ogarnąć. Dobra, słuchajcie, tyle, bo czas leci. Weźcie się dobrze tam, porozglądajcie, jakie tam macie te wszystkie jak te rozliczenia wam tutaj porozpieprzają, bo niestety, ale no wiele tysięcy, setek tysięcy nawet, bo no nas jest ponad 1 milion, nie? Prosumentów starych. No niestety, ale będzie musiało jednorazowo dopłacić PGE albo innym tam, bo no zrobili nas w konia, tak troszeczkę. I kombinują jak tylko mogą, żeby nas w konia zrobić. Dobra, szczęścia, zdrowia, pomyślności. Dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie, bo ja też mogę wielu rzeczy się nie mylić, a mod jest w grupie, nie? Jak to mówią, mod jest w kupie, kupy nikt nie ruszy i będzie dużo fajnych informacji. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się, a ja lecę z tematem. Cześć!